Mam nadzieję, że mnie fantazja nie poniesie. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Co to zwiastuje? No, latanie. Tak jakby trochę, no, urbexowe. Aktualnie jesteśmy przed miejscóweczką dla droniarzy FPV-owców. Ja tu co prawda byłem raz albo może 2 razy. No i wiadomo, że nie latam jakoś super fantastycznie, ale profesjonaliści latają tutaj. Ja przyszedłem z dalszą częścią historii, czyli z, mam nadzieję, z dobrze zrobionymi silnikami FPV, staktowanymi na 48 MHz. No i że po konwersji w Gyroflow nie będzie już nic trzęsło. Nie czuję się super, żebym wlatywał do środka, a jeśli już, to na pewno nie tym dronem. Ten dron służy mi tylko do oblotów, do delikatnego latania. Tak naprawdę jadę się zrewanżować za poprzednie moje 2 wyjazdy. Miałem chwilę czasu, żeby to wszystko posprawdzać, no i mam nadzieję, że działa. Jak na razie 3 odcinki zrobił mi ten dron. Aż musiałem się odezwać do SpeedyBee, żeby mi powiedzieli, w którym programie trzeba zmienić całą tą frekwencję PWM, no bo ani w BL-Heli się nie dało, w Betaflightie oczywiście nie, i w BL-Heli S, czy tam 32, no też się nie dało, i powiedzieli mi, jaki to jest program, i tam chyba się udało. Nie chcę nawet latać jakoś... Jezu, że to ma 3,75 napięcie, no to ja nie wiem. Mega dziwne. Ładowane były baterie przed, a tu nic. No, energii nie ma jakoś. Chyba że mi się baterie zestarzały. No, land now, tak, land now. No, teraz to już mnie zestresowali. Czyli trików nawet specjalnie też nie mogę robić. Znaczy no, trików to za dużo powiedziane. Ja ogólnie to trików nie robię. O, land now. Taka była, ale była. Myślałem, że przednie gałąź, no a to się okazało, że gałąź większa. Ha, ha, ha. Nie, bo nie wziąłem pipczałki. To ta gałąź, nie? To ta gałąź, a to jest tutaj. Tam. O. No, jest ok. Na szczęście nie będzie żadnych poszukiwań. Tyle dobrego. Ale miejscówka tutaj jest zacna. O, tutaj przelecieć. To nie dla mnie dzisiaj. To nie dla mnie.
Teraz tak naprawdę to sprawdzam tylko, czy wszystko dobrze się szczytuje z żyroskopu i czy da się to w Gyroflow po prostu wystabilizować. Jeżeli da się wystabilizować, no to pojedziemy w jakiś fajny plener już. No może i nagram odcinek o tym, ale będę robić takie ujęcia, no, które po prostu lubię, czyli latać gdzieś nad drzewami, no nie wiem, no coś tam. Na pewno nie będę tego drona tutaj niszczyć, bo po prostu mi go szkoda, no najzwyczajniej mi go szkoda, mam inne drony do tego, a też nie czuję się, tak jak mówiłem wcześniej, w pełni sił, aby tutaj gdzieś wlatywać i tak dalej. Poza tym musiałbym usiąść na fotelu, bo pomieszałoby mi się trochę w głowie. No coś tam świszczy. Ogólnie to tak naprawdę musiałbym teraz nad tym dronem popracować, żeby wyczuć te wszystkie gałki. Lata mi się już trochę lepiej, ale no nie powiedziałbym, że jest fantastycznie, bo no jak latałem wcześniej dronami, no to na Taranisie czy na chociażby od Etixa, w tym całym TBS-ie, to jakoś byłem przyzwyczajony. Tutaj jeszcze troszkę musi czasu minąć, żebym się przyzwyczaił. Ale to bez pośpiechu. Ja tutaj nie biorę udziału w konkursie Kto lepiej lata, bo od razu się przyznaję, że fantastycznie nie jestem w lataniu. Auto jest? Stoi. Dobra, stoi. Nie no, zasięg jest nieporównywalny, jest naprawdę ekstra. Jest fantastyczny. To trzeba tej jednostce oddać. Ja nie wiem, czy analog już nie przejdzie do lamusa. Co prawda nie robię żadnego long range'a, bo być może na long range'u jeszcze analog wygra, ale no nie wiem, ciężko stwierdzić. Musiałbym wziąć innego drona, takiego, którego mam do rozbicia, z którym mógłbym się pożegnać, żeby wlecieć do środka. No zobaczmy, jak... No tu już baterii mam 3,6, to już do widziania. To jest za tyle. Gałąź już ucięta, także jest droga wolna, że tak powiem. No. Nie jest źle, nie jest źle. Fajnie się lata, ale teraz wejdę na 6S. Nic specjalnego nie będę robić. Nie chce mi się w ogóle w tym sezonie nawet wchodzić po tym budynku i szukać drona i potem powiedzieć, o dobra, śmigło jest krzywe i tak dalej. Nie, to jest pasja i cała zajawka w tym, żeby się nie wywrócić. Nie mam jakoś głowy do tego. Nie mam do tego głowy. Za to mam głowę do innych rzeczy. W międzyczasie możecie sprawdzić poprzednie odcinki, które robiłem, a nawet niekoniecznie takie dronowe, bo też są odcinki na przykład o sprzęcie filmowym, albo ostatnio robiliśmy o taki mały horror o śpioszku. Warto sprawdzić. W 6S od razu czuć, że ma moc, ale strasznie mi spada napięcie, okropnie. Po prostu jestem nieprzyzwyczajony. Gdzie jest fotel? O, a tutaj sobie często przyjeżdżają ekipy, grają
z Counter Strike'a. Nie wiem jak to się nazywa. ASG jakieś i tak dalej. Fajnie byłoby tam wlecieć, ale naprawdę nie czuję się na siłach. Muszę się jeszcze trochę poprzytulać z tymi gałkami. Muszę się doszkolić, żeby nie być takim lamusem. Aż takim. Tu w ogóle no, trochę mi chyba... No właśnie, tutaj mam problem z baterią, nie z baterią, tylko z kontrolerem. O, gdzie ja tu wlecę? Jestem w środku. Hurra! Ja nawet już nie pamiętam terenu, jak on tutaj wygląda. Ja to jedynie mogę poglądać, jak chłopaki tu latają. To jest naprawdę bardzo fajnie. O, widzicie? Wylecę morze wyleca kręgową. Wyleciałem! Udało się! Niesamowite! Myślę, że takim tempem to nawet jakiś lamus by to zrobił. Tylko jestem... Jak za budynkiem zasięg się sprawdza, no ale... Wydaje mi się, że całkiem nie najgorzej by było, ale nie chce mi się iść po grona, także tyle, to macie. Dobra, tam gdzieś dolecę. Trzeba byłoby poznać teren. O, tutaj jest, nawet zasięg nie najgorszy. Kurde, no mam problem ze sterowaniem. To jest mój problem główny. To jest problem ze sterowaniem. Można by powiedzieć, że jest się piratem broniarskim, jak się wyczynia takie dziwne fantazje. Ja w sensie nie jestem piratem broniarskim. Ekstra, ekstra. No, jednak wleciałem, jednak się szarpnąłem. Jest jeden problem. Taki, że to jest ostatnia bateria i z racji, że jest to ostatnia bateria, to zazwyczaj się to źle kończy. No, tak to jest. Oj, popatrzyłem się na górę i nie trafił. Tam gdzie powinien. No, tam fajna dziurka, ale ja oczywiście przez nią nie przelecę, na pewno nie teraz. Kiedyś jeszcze mi się zdarzyło. Teren jest ogólnie, no jak widać, super. Można trochę poszaleć. Jak widać, moje szaleństwo jest odlotowe. Oczywiście to jest ironia. Ale powiem coś więcej. Coś mi chodzi? Po goglach mi chodzi coś. Wow. Mam coś na goglach? Coś mi chodzi. Tu, z tyłu. Dalej jakby mi chodziło, kurde. Z tyłu normalnie na goglach, na pasku.
Ja jestem gościem jednego triku. No fajnie, trzeba byłoby się przyzwyczaić do gałek. Mieć innego drona. Nie takiego, który sobie zbudowałem, żeby latać nim w terenie, a nie tutaj, bo tutaj przyleciałem tak naprawdę tylko i wyłącznie dla testów. No i co? I wtedy można się umówić i przyjedziemy tu na katowanko. Weźmie się zestaw śmigieł. I tyle. No te gałki w ogóle, no nie jestem do nich przyzwyczajony, totalnie. No ciekawe, no jest ciekawe. Tak trochę się czuję, że są za lekkie dla mnie, za lekkie. Powinny mi troszkę ciężej. No ale dobra. Tak naprawdę w dzisiejszym odcinku chodziło o to, żeby sprawdzić, jak działa GyroFlow. Mam nadzieję, że ten GyroFlow tutaj zadziała fantastycznie. No i tyle. Jeżeli będzie działać fantastycznie, to pojawimy się na pewno na innej miejscówce. Myślę, że gdzieś w górach i wtedy, no ja lubię takie przeloty nad drzewami, gdzie jest tempo, gdzie te drzewa są iglaste i tam coś wyczarujemy. No i to będą takie już filmy raczej na rolki i tak dalej, może jakieś krajobrazowe. A tutaj kiedyś wrócę, może na analogu z jakąś kamerą do zniszczenia. Trzeba mierzyć swoje siły na zamiary, ja w tym nie jestem dobry. Także trzeba znać swoje miejsce w szeregu. I tyle. Już nieraz w życiu kozaczyłem i potem że na tym skończyłem. Jeden przykład powiem wam ciekawy. Wydawało mi się na longboardzie, że jeżdżę dobrze. I tak jeździłem na longboardzie, że w dusznikach zdrój się przewróciłem. Na szczęście miałem kask i mnie uchronił, bo dziura była tam na 2 mm. No ale niestety blizna została. Więc powtarzam, że jak się czujesz za dobrze, to nie czuj się nigdy za dobrze, ani zbyt pewnie. Słuchajcie, bardzo dziękuję, że oglądaliście ten odcinek do końca. Chyba nie jest jakiś specjalnie długi. No ale tak jak mówię, no chodziło tylko o test. Dobrego dnia i wszystkiego dobrego. Subskrybujcie, jeżeli wam się podobało. A jeżeli wam się nie podobało, no to dajcie jakąś łapkę w dół, bo nigdy nie dostawałem żadnych łapek w dół. Żartuję. Pozdro.